Cześć wszystkim. Dziś mamy to oto BMW. Jak sama nazwa wskazuje, to niektórzy jak to mówią, będziesz miał wydatki. Fakt, tu chyba będziemy mieć wydatki. Samochód kupiliśmy na aukcji z przebiegiem 107 000 mil. Jest to wersja M-Sport, 4 litry diesel, czyli tak naprawdę 3 litry w podwójnej turbinie. Zaraz Wam pokażę, co jest uszkodzone w samochodzie, jak on wygląda. Małe zadrapania powiedzmy. No ale nic, zobaczymy jak on wygląda, pokażę Wam co się dzieje. Umyjemy go przede wszystkim. No i powolutku zaczniemy rozbierać, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak ściągniemy wszystkie uszkodzone rzeczy. Także działajmy. Słuchajcie, no tak to wygląda. Przód jest tutaj powiedzmy od strony kierowcy lekko zadrapany. Teraz no, drzwi tylne, wszystko tu jest dobrze. No widzicie sami, no jak można było to nie kupić. One lady owner. Okazja. Najważniejsze w tym momencie to co tu się stało z tym kołem, bo teraz jest tak, szczerze mówiąc nie zaglądaliśmy tam jeszcze i nie wiem, ale jeżeli jest coś pogięte, bo widzicie tutaj tył też był lekko jakiś uderzony. Teraz tak, z tym kołem, jak jest pogięty cały wózek, no to nam dochodzi sporo kosztów. Sporo kosztów i sporo dodatkowej pracy. Jeżeli jakiś wahacz, no to ogarniemy to w parę minut, ale to zaraz wszystko ustalimy. Zobaczcie na rejestrację jeszcze, to typowa rejestracja dla żony może, albo może i nie. Dobra, słuchajcie, podnieśmy maskę, zobaczmy co tam się dzieje pod maską. No popatrzcie tak, z daleka, jakbyście mieli takie zdjęcie na aukcji, no to powiem Wam szczerze, nie dużo osób by się za tą aukcję złapało chyba. Kilka swoich BMW zrobiłem z aukcji i powiem Wam tak, popatrzcie. Tak naprawdę całe uszkodzenie mieści się tutaj w tej ćwiartce. Teraz w BMW to jest podłużnica górna, tam jest jeszcze podłużnica dolna. Teraz zobaczcie, to nie jest w ogóle uszkodzone. Jedyne uszkodzenie mamy, o, ten rożek tutaj, wiadomo, no to jest kwestia obcążkami nawet można wyprostować. Wszystkie tutaj te plastiki, co widzicie teraz, to wszystko. Tu jest oczywiście błotnik, to są plastiki nadkola. Tutaj macie lampę. Zobaczcie, chłodnice kompletnie niedotknięte. Wszystko jest tak jak powinno być. Wiadomo, to wszystko, te plastiki tutaj, to wszystko wymieniamy, ale fajna rzecz w BMW, zerknijcie tutaj, macie dzieloną, zaraz jak to pokazać, żebyście widzieli, tutaj może, macie dzieloną podłużnicę, czyli te śrubki tutaj, odkręcacie te śrubki, to samo po drugiej stronie i cały przód, właściwie dotąd, wszystko Wam odchodzi, zostają Wam całe gołe chłodnice, czyli tak naprawdę całe uszkodzenie, które mamy w tym samochodzie, to jest tylko to od podłużnic tutaj do przodu. No tak, no zobaczcie jeszcze tutaj bok. No bok jest cały. Wiadomo, no przedni błotnik, no to mamy oczywiście, to będziemy robić. Tu wszystko jest całe. Koło, tak jak mówiłem, zaraz, bo nie daje mi spokoju, ściągniemy i zobaczymy. Ja obstawiam, szczerze mówiąc, że to będzie kwestia któregoś z wahaczy, pewno górnego. W zawieszeniu w X5 macie dosyć duży, taką literę H, wahacz dolny. Osobiście obstawiam, że to jest górny wahacz, który jest złamany i tak się będzie koło zachowywać. Tu wiadomo, no zderzak to jest do wymiany, ale końcówka wydechu tu jest wygięta, którą najprawdopodobniej wszystko nowe kupimy. Mamy leciutkie zagniecienie tutaj na dolnej części bagażnika, ale powiem Wam szczerze, nawet, zobaczcie, nawet dyfuzor nie jest w żaden sposób uszkodzony, on tylko się po prostu odkleił, był źle jakoś, znaczy może nie źle przyklejony, tylko po prostu przy uderzeniu puścił klej. Poza tym wszystko jest całe, ta strona kompletnie nieruszona. Czyli z takiego mocnego, powiedzmy zdjęcia pierwszego, nie wygląda to tak tragicznie. Teraz zobaczcie środek. Co tutaj mamy? No to na pewno będziemy wymieniać. Zobaczcie, ktoś okleił, to było w wersji aluminium. No, osobiście mi się nie podoba ta wersja aluminium, ale teraz zobaczcie, ktoś okleił to czarną okleiną. To wygląda no, na moje ohydnie, nie?
Jeszcze to może przybliżę, żebyście widzieli. Widzicie, taka struktura aluminium została pod tym. No wiadomo, to jest, no nie jest za czysty samochód, brudny. Nikt raczej tu nie czyścił nic. Tu coś monitor pokazuje, że nie ma sygnału. No, będziemy to sprawdzać, ale ogólnie środek, wszystko, poza tym, że jest brudno, to jest wszystko zadbane. Tutaj macie panoramę u góry, widzicie całą. Wersja M Sport. Sportowa kierownica, łopatki przy kierownicy. Dosyć fajny samochód. Tutaj też widzicie, jak to wygląda, jak ludzie dbają o samochody. Bo nie wierzę, że to na aukcji się nagle stało. Teraz zobaczmy jeszcze bagażnik. O, i proszę, ktoś jeszcze pieska woził. Tak wygląda samochód nieczyszczony. No słuchajcie, my tu trochę zrobimy w porządku, jak już wszystko ogarniemy. No, widzicie? To też nie działa. Zobaczcie, tutaj dodatkowy jeszcze. O, ale tutaj widzę, że ktoś miał problem prawdopodobnie z DPF-em, bo sonda lambda leży. A powiem wam szczerze, zobaczmy, czy się pali DPF. No. Najprawdopodobniej będzie się palił błąd DPF-u. Już nie musimy odpalić samochodu, ale tak jest, oczywiście. AdBlue, nie wiem czy widzicie, AdBlue, DPF tam się pokazuje przez chwilę. No wiadomo, lampki, no to mamy stłuczone lampy z przodu. Wszystko odpala. No, bateria się pokazuje, no ale to jest standardowo, ponieważ samochód jest niejeżdżony. No i tak jak mówiłem, tutaj ekran coś nie działa, no ale to tym się zajmiemy. Dobra, nie ma co przedłużać. Bierzmy się za mycie. No ja na pewno chcę jeszcze sprawdzić to koło dzisiaj, także zobaczymy co z tym kołem, żebym spokojnie spał po prostu. Słuchajcie, ściągamy to koło i chwila prawdy. Zobaczcie tutaj, górny wahacz, tak wam mówiłem, po prostu jest utrącony. Tutaj wszystko dookoła, widzicie wahacz, to jest drugi wahacz górny. I teraz wahacz dolny, który mówiłem, tu może będzie widać trochę. Zobaczcie, jaki on jest potężny tutaj. Żeby to ugiąć, to jest raczej niemożliwe. Dlatego na 80% podejrzewałem, że to jest coś u góry z tym kołem. No bo dolny wahacz to jest raczej niemożliwe, żeby go uszkodzić. Jak już uszkodzicie dolny wahacz, to na pewno będzie grubsza naprawa, bo coś przy tym też uszkodzicie. No nic, wymieniamy ten wahacz. Mamy felgę drugą, no zamówiliśmy już, bo wiadomo było, że tej nie użyjemy. Wymieniamy wahacz, zakładamy felgę, no i zobaczymy jak stoi koło. Czy to pomogło, czy coś jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić. Wahacz jest wymieniony. Stwierdziliśmy, że wymienimy drugi górny wahacz. Zobaczcie, tutaj będzie może trochę widać. Tutaj jest całe to jabłko wybite tak samo. Jak już robimy to wszystko naraz. Tylko teraz problem jest taki, że ten nowy wahacz, on tutaj nam się, tutaj jest jedna strona i tutaj jest druga strona. I teraz nie jesteśmy w stanie go włożyć, dopóki nie spuścimy powietrza, całego ciśnienia z tej poduchy. Teraz, żeby to zrobić, z tyłu w bagażniku macie bezpieczniki tutaj i to jest drugi od dołu bezpiecznik, musicie wyciągnąć, żeby odłączyć pompę, kompresor, który pompuje to ciśnienie. I teraz tutaj w dolnym progu od spodu tam jest ten kompresor i tam są takie wężyki. Tutaj nawet widzicie jeden taki niebieski wężyk i chyba na drugą stronę idzie czerwony wężyk. I teraz po prostu ten wężyk trzeba popuścić, żeby ciśnienie zeszło. Wtedy nam się tutaj ta poducha zluzuje i będziemy mogli tym kołem w ogóle w jakimś stopniu tutaj operować, żebyśmy mogli włożyć ten wahacz. Z nabitym ciśnieniem jest to praktycznie niewykonalne. Także no, spuścimy powietrze, włożymy wahacz, zakładamy koło i miejmy nadzieję, że po tej stronie zawieszenia mamy wszystko gotowe. Słuchajcie, tylne zawieszenie mamy ogarnięte, wydaje mi się. Koło wygląda, wiadomo, no nie jest jeszcze
po zbieżności, ale wszystko wygląda na to. Chyba jest prosto wszędzie, także to był na pewno ten wahacz. Wiadomo, będziemy sprawdzać zbieżność na końcu, to jeszcze się okaże, ale ja nie podejrzewam, żeby to było coś jeszcze uszkodzonego. Słuchajcie, to tylne koło jest już postawione na nogi. Zajmiemy się teraz tym przodem tutaj, rozbierzemy wszystko, zobaczymy stopień uszkodzeń. Wy w międzyczasie subskrybujcie kanał, łapka w górę, a my postaramy Wam się dostarczyć więcej takich treści, także działajmy. Jak widzicie, mamy cały przód, znaczy właściwie nie cały, no to co jest wszystko uszkodzone mamy ściągnięte. Chłodnice nie są kompletnie naruszone. Jedyne co tutaj widzicie to jest taki mały zagięcie, ale chłodnica klimatyzacji trzyma normalnie, bo klimatyzacja działa. Nawet nie wiem czy to jest zrobione teraz, czy już to kiedyś było. Prawdopodobnie teraz jakiś plastik zagiął. Ta strona, tutaj dokładnie to samo. Wiadomo, jeszcze ten botnik musimy ściągnąć, no ale tutaj już pod tym botnikiem się nie spodziewamy żadnych niespodzianek. Świeci nam się AdBlue na desce. I teraz zobaczcie. To jest cały zbiornik AdBlue pod zderzakiem przednim. I tu jest moduł, który to kontroluje. A jak popatrzycie z tej strony, ten moduł jest tutaj rozszczelniony. Najprawdopodobniej to jest cała usterka. Wymieniamy ten moduł. To jakieś grosze będzie kosztować. Wiadomo, używane. I wydaje mi się, że problem AdBlue zaraz zniknie. Nie składamy przodu jeszcze, dlatego że będziemy wyciągać silnik, żeby zrobić łańcuch. Będzie nam łatwiej chyba to zrobić na zewnątrz, a jak już mamy cały przód rozebrany, no to powiem Wam szczerze, że wyciągnięcie silnika to jest moment. Zrobimy łańcuch, włożymy silnik, dopiero zaczniemy składać wszystko. Ale jak widzicie, całe podłużnice, wszystko tu jest idealnie, niedotknięte. To samo jest tutaj. Jak Wam pokazywałem wcześniej, tu było takie małe zagięcie, widzicie. Troszkę to już wyprostowaliśmy tak tymczasowo, że tak powiem, no ale to jest całe uszkodzenie, widzicie, strukturalne, jak to w Anglii się mówi. No ale nic, podmalujemy to trochę podkładem, kupimy farbę w kolor, po prostu tutaj zrobimy taką małą zapraweczkę, żeby to nie rdzewiało. Odwrócimy samochód teraz w drugą stronę i zobaczymy co się z tyłu dzieje, bo tam też ten zderzak jest rozbity. Ściągniemy zderzak, zobaczymy, bo chyba jest jedna rura wydechu tak samo zagięta i zobaczymy jakie uszkodzenia mamy z tyłu. Ściągnęliśmy zderzak. Jedyne uszkodzenie jakie tak naprawdę jest, to jest ta rura wydechowa tutaj zagięta. To jest jakiś malutki, pęknięty plastik, ale tak naprawdę on tutaj dosyć mocno siedzi, nawet się nie rusza. Także tutaj raczej go nie będziemy zmieniać. Tam brakuje pewnie 2 cm plastiku. Mamy hak założony fabryczny, tylko no widzicie, trochę zardzewiały. Zaraz go podczyścimy, przemalujemy, żeby tu ładnie wyglądał pod zderzakiem. Jest tutaj jeszcze takie zagięcie na klapie, to widać teraz tutaj. Ale to jak już pojedzie samochód do takiej ostatniej poprawki lakierniczej, to tam chłopaki to ogarną. No ale tak jak widzicie, tutaj nie ma jakiegoś większego uszkodzenia. To był tylko ten zderzak tak naprawdę pęknięty. Teraz tak, mamy tu już pomalowany zderzak tylny. To było wiadome raczej, że będziemy wymieniać ten zderzak, także udało nam się kupić używany zderzak w bardzo dobrej kondycji. On od razu pomalowany w kolor. Chłopaki powiedzieli, że raczej na pewno siądzie, także zobaczymy. No jak nie siądzie, będą malować jeszcze raz. Także robimy co? Ucinamy ten kawałek rury tutaj, żeby on nam nie przeszkadzał. Poprawimy ten hak, żeby on tu ładnie wyglądał, żeby go tu rdza tak do końca nie brała. I założymy zderzak, także tył mielibyśmy ogólnie ogarnięty. Z rurą wydechową, no to kupiliśmy drugą tak naprawdę od samego silnika. Bo to jest jedna część ta rura, tam nie ma łączonych jakichś boksów, ona jest z katalizatorem. Kupiliśmy drugą z rozbiórki, także myślimy, że idealnie nam tu podejdzie. Także zobaczymy jak to przyjdzie do nas, będziemy myśleć z rurą dopiero jak będziemy silnik wyciągać, bo to będzie mniej więcej w tej samej czasie robione. Także zakładamy ten tylny zderzak, złożymy ten tył,
I tak na dobrą sprawę tył byłby ogarnięty. Jedyna jeszcze rzecz, która tutaj jest, jak zobaczycie, tylna klapa, jak się zamyka, no ona tutaj powiedzmy, że nie leży idealnie. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale wydaje mi się, że to tak nie powinno być. Tutaj też ta szczelina jest jak gdyby powiększona. Nie wiem, to najprawdopodobniej coś z ustawieniem zamka, bo wszystko się domyka, tu nic zagięte na pewno nie jest. Ale to już podejrzewam, że przy malowaniu tam może blacharz po prostu zerknie i ustawi zamek. Mamy tył prawie złożony. Brakuje nam tutaj tej listwy nad kołem. Wiadomo, wydech, no to wiadomo, będzie nowy. Brakuje nam tych małych lampek odblaskowych. Założymy obie w komplecie. Ta strona właściwie jest złożona. Wszystko dosyć dobrze pasuje. Kolor to światło z góry. Raczej kolor wydaje mi się, że jest identyczny. To jest też tak, że samochód jest niewypolerowany, a zderzak jest jak gdyby nowy lakier, więc to trzeba po polerce wszystko powinno dojść do siebie, ale wydaje mi się, że kolor dokładnie pasuje. Jedyne co, to teraz jak nowy zderzak jest, wydaje mi się, że to całe tutaj odtąd, o tutaj będzie widać, to całość jest zagięte, ale druga strona jednak dobrze leży, tylko tutaj jest takie, to nawet będzie widać może w ten sposób, nie wiem, no nie bardzo jest to jak pokazać, ale ten róg jak gdyby tutaj jest za bardzo utopiony. Teraz spróbujemy, pójdę dogadać się z chłopakami, czy oni to chcą prostować, czy oni chcą nowy element. Jak nowy element, po prostu wymalujemy nowy element, zamienimy, to jest tam w zasadzie mała pierdoła, ale tył poniekąd jest złożony. Wiadomo, tam pod spodem nic nie jest jeszcze poskładane, żadne osłony, no ale to nie składamy, dopóki nie mamy wydechu, dopóki nie porobimy wszystko mechanicznych rzeczy, to nie ma sensu zakładać żadnych osłon. Słuchajcie, jak widzieliście, coś tam dzisiaj mamy ogarnięte w tym samochodzie. Tutaj za mną będzie widać zaraz, o tutaj leży nam taka kubka plastików. Idziemy zaraz to zamawiać. Parę rzeczy nam brakuje, już część rzeczy mamy zamówione, już doszło, ale parę rzeczy nam brakuje, spróbujemy to skompletować. W międzyczasie wyciągniemy prawdopodobnie silnik z tego samochodu, zrobimy całą część mechaniczną i tak, żeby było wszystko gotowe do momentu, jak skompletujemy resztę rzeczy. Wy w tym czasie subskrybujcie, paluch w górę, a my nagrywamy dalej. Słuchajcie, to zaczynamy, wyciągniemy silnik. Myślę, że wyjedziemy silnikiem w tą stronę. Musimy odpiąć skrzynię biegów, pościągać koła, pościągać półosie, wszystko rozpiąć i mam nadzieję, że wyjedziemy szybko silnikiem, zmienimy łańcuch. Zobaczymy, czy jakieś tam inne uszczelniacze muszą być zmienione. Jak nie, wkładamy go z powrotem i zaczynamy składać karoserię. Także pierwsze co to jest mechanicznie, sprawdzimy wszystko. No a potem wizualnie tutaj wszystko będziemy zaraz zakładać i kończyć. Tu mamy ściągnięte osłony, no wiadomo, koła pościągane, osłony pościągane, wydech mamy ściągnięty. Widzieliście dosyć spory wydech. Pod samochodem wszystko w miarę wygląda dosyć zdrowo. No wiadomo, to są jakieś takie ślady, małe korozje, ale to bardziej kosmetyczna rzecz niż jakaś usterka. Także tutaj wszystko, jak widzicie, jest w miarę ok. Teraz tak, tutaj po tej stronie to jest prawy próg. Jest pompa, to dokładnie. To jest pompa, która, kompresor, który jak gdyby reguluje ciśnienie w tylnych kołach, czyli dopompowuje tylne zawieszenie. Jest tam pneumatyczne poduchy, są tam do większego komfortu. Teraz po drugiej stronie, w podobnym właściwie miejscu, macie filtr paliwa.
w razie czego do wymiany to jest dosyć prosto tutaj pod osłoną. Tutaj macie całą skrzynię biegów i cały mechanizm, tutaj 4x4, to jest to. Teraz będziemy wyciągać te dwie półosie, to jest półoś przednia, tutaj, idzie do przedniego dyferencjału i tutaj mamy półoś pod tą osłoną, półoś, która idzie do tylnego dyfu. To będziemy demontować, to całe będziemy demontować. Tu jeszcze przy okazji widać, że ktoś tu wcześniej reperował Noxa, wtyczkę. Cokolwiek tutaj się działo, może było przerwane, może nie. Będziemy to sprawdzać później przy montażu. Teraz tutaj macie AdBlue. Wiadomo, sonda jeszcze dodatkowa. To jest cały katalizator u góry. No i zadanie nasze jest takie. Wyciągamy całą skrzynię tutaj. Czyli cały ten element dotąd, powiedzmy, nam odejdzie do tyłu. Znaczy właściwie wyciągniemy całkiem. Teraz tutaj mamy jedną poduszkę silnika. Tutaj mamy drugą poduszkę silnika. Te poduszki ściągniemy. Znaczy odkręcimy od góry i całym silnikiem postaramy się wyjechać jak gdyby w tą stronę do przodu. Czyli patrząc od przodu samochodu, chłodnicę wyciągniemy i tutaj do przodu wyjedziemy całym silnikiem. Myślę, że, bo dzisiaj już jest po 18, także już zamykamy, ale myślę, że jutro na spokojnie do południa sobie to powyciągamy. No i mam nadzieję jutro wsadzić ten silnik z powrotem, także zobaczymy. No chyba, że tam jeszcze wyjdzie jakiś uszczelniacz, jakaś pierdoła, którą, nie wiem, nie będziemy mogli dostać na szybko, ale raczej nie sądzę. Także tu jeszcze widać, widzicie, całe podłużnice, żeby nie było, że coś jest pogięte. Tutaj jeszcze jest ta podłużnica, to cała ta pucha, tutaj to jest AdBlue, to jest cały właśnie zbiornik AdBlue, no ale też podłużnicę tutaj widać, wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Dobra, także wyciągamy jutro od razu z rana silnik i pokażę Wam, jak wygląda wszystko na bieżąco. Pojawił się taki pomysł, żeby może nie rozpinać skrzyni od silnika, tylko wyciągnąć silnik z całą skrzynią i zrobić to tutaj na zewnątrz. No zobaczymy, czy to się nam uda, tak czy nie. Czy będzie na tyle miejsca, żeby tym wyjechać, ale jak na tą chwilę wygląda to dosyć pozytywnie i wydaje mi się, że całość powinna wyjechać, także zobaczymy. Rozepnijmy zawieszenie i zobaczymy w całości, czy damy radę. Jak nie, to po prostu ściągniemy skrzynię i wyciągniemy sam silnik. Słuchajcie, mamy wyciągnięty cały silnik. Jak widzieliście, nie było to takie proste, ale z drugiej strony to nie było też tak skomplikowane do wyciągnięcia. Tak naprawdę odpięliśmy tylko tylny wał. Tutaj całe sterowanie skrzyni, to jest dosłownie poprowadzone kablami do sterownika, tutaj patrząc na samochód po prawej stronie. Teraz, żeby łatwiej było nam to wyciągnąć, to szybciej nam było odkręcić całą tą ramę pomocniczą pod silnikiem, tak zwany subframe. No i to wyszło w jednym kawałku. Wszystkie kable, jak widzicie, wszystko zostało na silniku, nic nie odpinaliśmy z silnika. Tu są całe wiązki kabli. Tutaj macie podłączenie z baku, ze zbiorniku paliwa. Tutaj jest podłączenie. Także odpięliśmy tylko te węże od wody, od chłodnicy. Poza tym całość wyjechała, tak to jest widać teraz, w całości. Co zrobimy teraz? Musimy się dostać tutaj do tyłu silnika, czyli musimy ściągnąć teraz skrzynię, musimy rozpołowić skrzynię, no ale dużo łatwiej nam to będzie zrobić teraz tutaj na ziemi, a nie męczyć się na przykład tam pod samochodem. I co zrobimy? Rozpołowimy skrzynię, wymieniamy tutaj łańcuch, sprawdzimy wszystko dookoła. Tak pobieżnie oglądałem silnik dookoła i nawet nie widać nigdzie wycieków. Tak naprawdę z tej strony tu silnika delikatnie tak jakby się pociła uszczelka pod pokrywą zaworów. No ale tak jak mówiłem, wszystko przeglądniemy, zaraz co trzeba pozamawiamy, czyli taką uszczelkę do pokrywy zaworów. Tam gdzieś widziałem jakiś uszczelniacz delikatnie, tak jakby delikatnie był spocony, też to wymienimy. I jak złożymy łańcuch, składamy wszystko tutaj tak samo w całość i wsuwamy to pod samochód, czyli mechanicznie silnik, skrzynia, wszystko mielibyśmy tu przeglądnięte. Po zrobieniu oczywiście zawieziemy na wymianę oleju w skrzyni biegów. Mam kolegę, który ma fajną maszynę, więc spróbujemy tą maszynę. Może Wam to nawet nagram. A Wy co? Subskrypcja, paluch w górę.
No i oglądajcie następne odcinki. Jak nam pójdzie naprawa tego BMW i czy nam się w ogóle opłaci to BMW naprawiać tak na końcu. Czy koszty nie przewyższą całości.